mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj wyczekiwany przez Was, miejmy nadzieję, filmik o rankingu Huahe. Ale czy w ogóle możemy nazwać to rankingiem? Tak właściwie powinniśmy to nazwać Awards, Beauty Awards, czyli takie nagrody za pierwszą połowę 2024 roku. Tak, jeżeli jesteście zaciekawieni, co tak naprawdę znaczy Huahe, zapraszamy do naszego poprzedniego filmu, gdzie wytłumaczyliśmy Wam wszystko, co to oznacza Huahe i co ukrywają przed nami Koreanki. Więc przed obejrzeniem tego filmu obejrzcie ten poprzedni i wróćcie do nas szybkuśko, tak, szybkuśko! I wróćcie do nas szybko, żeby zacząć z nami ten film. Dobra, to nie ma co przedłużać i lecimy. To zaczniemy od tego, że ten ranking jest naprawdę ogromny. On nie dość, że ma takie duże kategorie, właśnie na przykład działanie, wegańskie produkty, nowe produkty, to jeśli idzie o tą wielką kategorię działanie, tutaj mamy masę podkategorii. Tak. Kojące, nawilżające, nawadniające, więc my po prostu wybierzemy może niektóre produkty z większości kategorii, ale też z nie wszystkich, bo ten film by chyba trwał 50 minut. Skupimy się na paru kategoriach takich bardzo typowych, czyli na przykład takich, które mają nas ukoić. W przypadku Moniki na przykład, albo w przypadku mojej, gdzie mamy bardzo suchą skórę, tak żeby Wam pokazać te najbardziej popularne, a jeżeli interesują Was inne kategorie, to zapraszamy, na dole będzie podlinkowana strona, gdzie całość możecie zobaczyć. Jest to trochę nietypowy ranking, bo różni się bardzo mocno od tego z Olive Young, ale myślę, że warto właśnie się z nim zapoznać, więc lecimy po pierwszej kategorii, czyli kojąca, ta, która Monika uwielbia najbardziej. Tak, mój ulubiony typ produktów. Tutaj jeszcze taka uwaga, że nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, tylko wszędzie jest tylko pierwsze miejsce. Bo to już ten ranking to by w ogóle chyba się nie kończył, gdyby wybierali po 3 miejsca. Więc dobra, Toner to Anua Heart Leaf Soothing Toner. Wydaje mi się, że marka teraz coraz bardziej znana. Za granicą. Za granicą, tak, z TikToka. Olej i toner, oba te produkty chyba są takimi ich topowymi produktami. Dajcie znać, czy Wy na przykład wypróbowaliście, bo mi się wydaje, że w Polsce już Anua trochę zyskuje popularność. Tak, jeszcze serum jest bardzo popularne. My nie jesteśmy fankami oleju, ale jesteśmy ciekawe, jak te produkty działają na inne skóry. Może u Was się to lepiej sprawdza? Dajcie znać w komentarzach i lecimy teraz do serum. Serum. Bardzo popularna firma Mediheal Tea Tree Calming Moisture Ampoule. Wydaje mi się, że to serum też zyskuje popularność na TikToku, też w mediach zagranicznych, w Polsce też bardzo znane serum. Krem. To chyba marka, o której większość z nas nie słyszała. About Me Soup Calming Aqua Cream. Właśnie co ważne tutaj, żeby podkreślić, sporo marek właśnie na Huahe nie jest takimi typowymi markami, które możemy znaleźć w Olive Young. Tak. Są to produkty właśnie polecane przez Koreanki, ale nie zawsze one są takie popularne na przykład w tych w tej dużej sieciówce. Tak, więc to, co mi się na przykład podoba, to że możemy popatrzeć i na ranking Olive Young, i na ranking Huahe i po prostu zobaczyć sobie różnice. Dobra, pady. To akurat znana firma, Nambuzin. Tak, Centella Relief Green Toner Pad. To są te pady, które mają dwie strony. Aha, czyli można je rozdzielać, zielone i tak. białe. Kojarzysz? A tak, kojarzę. I Nambuzin jest bardzo popularną marką i znana z tego, że właśnie dużo fermentowanych składników w swoich produktach używa, więc na to trzeba troszkę zwrócić uwagę, nie? Bo niektórych może podrażniać. Tak. Dobra, lecimy. Dobra, Cleansing Papa Recipe. Miałyśmy na swoim shortcie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oni mają kolaborację i można zyskać dodatkowe prezenty zakupując. Ogólnie to jest taki ta proszek. myjka, taka proszek jest bardzo droga. Tak, to jest droga, ale wydaje mi się, że no to też jest sam proszek, potem mieszamy to z wodą, więc może to wyjść w sumie taniej, ale też takie produkty, właśnie te proszki są dalej popularne w Korei, bo mi się wydawało, że to parę lat temu zyskało popularność, ale teraz patrząc właśnie na ten ranking Huahe, no nadal jeszcze się utrzymuje i ja jestem w ogóle ciekawa, bo ja nigdy nie używałam takich proszków, więc jestem za tym, żeby sobie w końcu takie coś sprawić. Dobra, maska teraz. Tak, maska. To też firma bardzo popularna na Huahe, w Olive Young chyba znajdziecie, ale też nie w każdym. Freemay Olive Sika Calming Ampoule Mask. Więc to, co jest ciekawe, to, że chyba nieczęsto kojarzą nam się oliwki z takim działaniem kojącym, a tutaj zaskoczenie.
zaskoczenie. Dobrze, teraz przejdźmy do mojej ulubionej, jednej z ulubionych, bo mam aż dwie tutaj, co się okazuje, czyli nawadniającą. Pierwsza to toner, który jest znany w Korei, wydaje mi się, że zupełnie nie jest znany za granicą. Nazwa marki to The Lab by Blank 2. Toner nazywa się Oligo Hyaluronic Acid Deep Toner. Więc myślę, że Martyna go jeszcze nie wypróbowała, ale... Nie, ale myślę, że jeszcze to wszystko jest przede mną. Sporo właśnie tutaj marek jest, których ja nie kojarzę, chociaż kolejna kategoria to jest serum i tam już miałam okazję wypróbowania, a jest to serum taka ala ampułka nawadniająca i to jest Welash. i to jest Welash Real Hyaluronic. A to jest Welash Real ja pierdolę. Jeszcze coś przelatywało akurat. Ale za to drugą kategorią jest serum, gdzie już miałam okazję przetestować w jednym z shortsów, możecie to zauważyć. Welash Real Hyaluronic i jest to ampułka serum, które ma bardzo fajne nawilżenie, więc bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję ją zakupić. I teraz kolejna kategoria, krem, który tutaj mamy z popularnej firmy S-Nature, Aqua Squalene. To jest krem, który ma nas nawilżyć i też działać przeciwzmarszczkowo. Tu jest właśnie squalene, jest betaina, pantenol, 8 rodzajów kwasu hialuronowego, kolagen i jeszcze inne składniki. A to idealny w ogóle krem dla osób. Myślę, że to jest dobry krem właśnie dla troszkę starszych osób, ponieważ ma bardzo fajne działanie, plus właśnie ten efekt przeciwzmarszczkowy na pewno jest dużo bardziej. Bardzo ładna konsystencja. Właśnie on ma taką konsystencję pomiędzy kremem a żelem, jest bardzo lekki i właśnie dlatego sobie go zakupiłam, bo też był bardzo polecany przez właśnie koreańskich youtuberów. Ja go jeszcze nie widziałam za bardzo na takich zagranicznych mediach, ale w Korei ta marka S-Nature jest dość popularna. Tak, bo tej marki także mamy kolejny produkt, który jest bardzo popularny. Tak, i właśnie ta maska też w tej kategorii nawadnianie dostała pierwsze miejsce. Właśnie, więc przy okazji mamy tutaj także maseczkę, która ma nas nawilżyć. Używasz ją? Jeszcze nie. Tak, dlatego Jeszcze nie. widzicie, tu jest tak dużo tych produktów, że my jesteśmy w trakcie ich testowania, więc na pewno jeszcze update'y tych produktów będą. Ja jestem właśnie ciekawa bardzo tego kremu. Tak, zastanawiałam się, czy ta żelowa konsystencja, ale latem? Czemu by nie? Latem wydaje mi się, że właśnie to może być idealny krem na lato. Bardzo ładną ma taką... wykończenie. Tak, wykończenie ma bardzo ładne i do tego się nie klei, a Tak. też do nawilżenia. Fajnie Więc właśnie się warto wtapia w wypróbować. Tak, bardzo fajnie. Dobra, kolejna kategoria to cleansing. Tutaj mamy markę popularną Toriden Diving Cleansing Foam. Faktycznie, no wydaje mi się, że dość dużo osób poleca. My akurat tego produktu nie próbowałyśmy. I maska, którą z kolei Martyna próbowała, maska modelująca z Mediheal, która pojawia się w naszym filmiku o nowościach. Maska modelująca, nawilżająca. Jeżeli oglądaliście tamten film, to dajcie znać w komentarzach, jaką postać karykaturalną przedstawiłam właśnie w tym filmie. A jeżeli nie oglądaliście, to oczywiście podlinkujemy i obejrzyjcie sobie. I tam Martyna na wizji ją próbuje, więc bardzo ciekawa rzecz. Obejrzyjcie. Przeszliśmy już przez całą kategorię nawadniania, idziemy teraz na nawilżanie, czyli moja druga kategoria, która jest bardzo ważna w tym momencie. Dobra, lecimy. Toner. Toner Tony Moly Wonder Ceramide Mochi Toner, czyli też wpisuje się w ten trend tych takich białych, mlecznych tonerów z różnych marek, ale to co ciekawe, w Korei właśnie ten Tony Moly jest pierwszy, no? Tak, tak. Właśnie ostatnio bardzo popularne się zrobiły te mleczne takie, bardzo dużo marek zaczyna je wypuszczać. Dobra, ale to na pewno jeszcze kiedyś rozwiniemy ten temat takich mlecznych tonerów i przechodzimy teraz do losiona. Taka Tak, nietypowa. lotion. Tak, nietypowa kategoria i tutaj mamy Round Lab Doctor Lotion, czyli też znana marka. Tak. Teraz serum. Teraz serum, czyli skin 1004, czyli po koreańsku to jest chonsa. Tak, i to jest serum nie to takie
z tej podstawowej linii, tylko Probiotica Intensive Ampule, czyli To, co Klaudia Tak. teraz testuje i liczę, że niedługo nam powie, jak się sprawdza. To jest właśnie taka nowa seria u nich i jest ona dużo mocniej naładowana takimi składnikami. tak, więc... taka bardziej właśnie odżywcza seria. Tak. Dlatego ja też jestem nią zainteresowana, ogólnie wszystkim jestem zainteresowana. To Tak, dlatego właśnie prowadzimy tego YouTube'a. Okej, teraz czas na krem. Tutaj mamy Holika Sera Barrier Moisture Active Cream. To jest nowość, bodajże wydana albo na początku tego roku, albo pod koniec zeszłego. Nie wiem, czy kojarzycie ten krem Good Sera z Holika i to jest krem, który właśnie z tego rankingu, który po prostu ma być trochę bardziej odżywczy, trochę bardziej nawilżający niż ten. Ma zawierać więcej ceramidów, więc taka mocniejsza, jeszcze bardziej intensywna wersja. tak. I cleansing. To, co jest ciekawe, To jest bardzo popularna, ale jest to japońska marka, czyli Senka Perfect Whip. Ja ją używałam, mój Ja mąż też. ją mi zaproponował, kupił na początku mojej podróży w Korei i to chyba był jeden z tych produktów, które dobiło moją barierę, bo to jest tak intensywne. tak, bo to jest w ogóle alkaiczna zmyjka, czyli ona tak po prostu mnie dziwi, że ona jest w tej kategorii nawilżania, bo ona po prostu to całe nawilżenie z naszej skóry usuwa, ona jest bardzo mocna. I Więc... ona ma takie, na końcu po umyciu masz takie tępe uczucie na tej Tak. twarzy, więc Ale ja... właśnie takie Czemu ona tutaj jest? To jest dziwne, ale takie zmyjki dalej są popularne w Korei, bo one mają trochę bardziej mieć takie działanie czyszczące i ja też czasem Tak. ich używam, ale właśnie słowo Od klucz czasu, czasem. tak, od czasem. czasu do czasu naprawdę, żeby tak porządnie wyczyścić naszą twarz, to jest bardzo dobre, ale nie tak na Codziennie bym nie polecała, Nie zwłaszcza tej, bo ona jest naprawdę bardzo mocna. Tak, ona jest bardzo mocna i naprawdę, jeżeli macie suchą skórę, nie używajcie Ej, jej. wiesz co, mi się wydaje, że ona jest wśród panów bardziej popularna w Korei, bo jak patrzyłam właśnie na znajomych męskich, to dużo osób używa senki, a u kobiet troszkę mniej. No Chociaż właśnie też. tą senkę to mi mąż właśnie polecił, więc wiecie, już możecie pomyśleć, że jednak może to być bardzo intensywne. Tak. I ostatnia rzecz to maska. Maska w płachcie z Be Plain Chamomile Intense Moisturizing Mask. Dobra, to teraz przejdziemy do kolejnej kategorii. Kolejna kategoria to rozjaśnianie. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób jest zainteresowanych tą kategorią. I to, co w Korei ciekawe, to tutaj dużą rolę gra nie tylko witamina C, ale też niacinamid. Dobra, ale zaczniemy od tonera. Toner to Nature Republic Vita Per C Toner. Ja akurat jestem dość zszokowana, że Nature Republic znalazło się w tej kategorii. No raczej mało się już ostatnio słyszy o tej marce i ogólnie ja myślałam, że ona już tak strasznie upadła, w sensie już nie produkuje w ogóle chyba kosmetyków, czasami mi się zastanawiałam. Produkuje, ale Raczej czy one są jakieś popularne właśnie? Już myślałam nawet o Holika, że już to jest takie produkty już takie bardzo niszowe. A tutaj okazuje się, że jeszcze jest jeszcze ciągną i to znajdują się właśnie w rankingu nawet. Dobra, teraz serum, tutaj trochę mniej popularna firma, tak mi się wydaje, Dermaferm Soothing Repair. W Korei ostatnio widziałam właśnie w paru filmikach na YouTubie, że pojawia się, ale za granicą wydaje mi się, że kompletnie niszowa firma. Chyba, że Tak. słyszeliście, to dajcie znać. Dobra. Kolejna kategoria to pady, Nambuzin, witamin niacinamid pad i są one chyba takie z tych takich bardziej intensywnych padów. To dostaliśmy od Klaudii. Tak, dała nam po próbce i one są bardzo popularne na TikTokach, bardzo dużo osób używa, w Korei też są bardzo popularne pady. A chyba nieczęsto jest taki produkt, który jest popularny tak bardzo i w Korei i za granicą. Tak, ale z tego co kojarzę ogólnie Nambuzin właśnie wybuchł trochę za granicą, sporo właśnie było o tych produktach i dopiero później tak w Korei ta marka została bardziej dostrzeżona. Tak, to I prawda. teraz właśnie sporo produktów coraz więcej wychodzi. Kolejną kategorią, taka zaskoczenie kolejne, ponieważ są to kolejne toner padsy. Tak, kolejnej to dlaczego? To dlatego, że oni tutaj mają dwie kategorie. Jedna to po prostu toner pads, czyli płatki tonizujące, a druga to maseczki jakby częściowe. A, tak. Więc to wiecie, to się może pokrywać. I To tutaj... tak śmiesznie, ale to są te produkty, które ja
nie polecam, to Ty polecałaś. Ja polecam, ja je bardzo lubię, one zawierają 2% niacinamidu i właśnie mają takie lekkie działanie rozjaśniające. Też fajnie redukują te pozostałości po trądziku, te blizny trądzikowe. O toner padsach ogólnie zrobiłyśmy osobny film, więc go Tak. zapraszamy, jeżeli jesteście zaciekawione właśnie tymi produktami, bo są bardzo interesujące, więc zapraszamy Was i dalej przechodzimy. Krem. Krem. Tu jest taka firma zupełnie bardzo koreańska, która w ogóle, ja myślę, że oni nie są popularni za granicą. W ogóle nazywa się Undin Effect i nazwa kremu to Melalysy Cream. Więc no, totalnie niszowa. Tak, totalnie niszowo, właśnie. Kiedyś może postaramy się wypróbować takie bardzo niszowe. Jeżeli jesteście właśnie zainteresowani filmem takich bardzo niszowych produktów koreańskich, żebyśmy je przetestowały i nagrały na ten film, dajcie znać w komentarzach. Może uda się nam jakiś film zrobić, ale to już pewnie po moim powrocie z Polski. Tak. I kolejny produkt to właśnie maska modelująca, jak widać są coraz bardziej popularne. W tym rankingu to już jest kolejny produkt właśnie i tu jest Mediheal też, Madeka Society Mediheal Derma Modeling Pack. Czyli też kolejny produkt do wypróbowania. Tak. Okej, to teraz co? Anti-aging, slow aging. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli anti-aging, slow aging. Zaczynamy. Kategoria właśnie może zainteresować część naszych subskrybentów, bo to jest dla osób, które chcą niwelować Oznaki starzenia. właśnie oznaki starzenia, czyli nasze kochane zmarszczki. Tak. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza z kategorii to jest toner, co mnie trochę zdziwiło, dlatego że jest to ten Novuzin trójka i ja myślałam, że ona ma bardziej dbać tak o, jakby to powiedzieć, o nawilżenie plus o nasz glow. Tak, ale to, co jest właśnie ciekawe w Korei, że Koreańczycy bardzo dużą wagę przywiązują do składników fermentowanych. Te składniki fermentowane mają różnorakie działanie, ale jednym z istotniejszych właśnie jest... Niwelowanie zmarszczek. Tak, dokładnie. Właśnie, a ten także poleca Klaudia. Właśnie tutaj musicie uważać, tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli macie bardzo podrażnioną skórę, to sprawdźcie, czy na przykład te fermentowane składniki nie będą Was podrażniać. Tak, no i to jest duży minus tego tonera, że ich jest aż 50, więc to czasem może być dla niektórych fantastyczne, a dla innych to może być niestety za dużo, bo przeciętnie aż tyle nie ma. Tak, więc tutaj musicie sprawdzić i na pewno warto wtedy kupić może jakieś mniejsze opakowanie i przetestować. Dobra, lecimy dalej i jest to lotion. Lotion z Manio Bifida Biome. Wydaje mi się, że dużo z Was może kojarzyć toner, który też jest bardzo popularny. Właśnie też zawiera... Właśnie nie olej, tylko toner z tymi składnikami fermentowanymi. Dobra. Ja myślałam, że mówisz o marce. Tak, no olej też możecie kojarzyć, ale właśnie jeśli idzie o tą linię taką właśnie... Z fermentowanymi składnikami. Tak, to właśnie toner tak. jest bardzo popularny i toner i lotion w Korei super się sprzedają od dłuższego czasu. I teraz serum. Serum, które pojawia się w naszym filmie o ulubieńcach majowych, Cosrx The Six Peptide Booster. I to jest serum, tam właśnie jeżeli chcecie posłuchać o nim, to wróćcie do tego filmiku, obejrzyjcie, bo tam mówię o nim troszkę więcej. Tak, to jest Moniki ulubiony produkt, a my lecimy dalej, Toner Pads. Toner Pad też pojawiają się u nas w filmiku Abib Collagen Toner Pad. Właśnie u mnie się super sprawdzają i to, co jeszcze jest fajne, to dzięki tej zawartości kolagenu, to one uelastyczniają naszą skórę i to pomaga właśnie w zmniejszaniu widoczności porów. Dobrze, kolejną padę, czyli Mediheal Collagen. Czyli to są moje ulubione, tak. To były moje ulubione padsy, do czasu aż nie odkryłam oczywiście tego Dermatory od Moniki i one bardzo ładnie nawilżały i naprawdę fajnie skóra wyglądała. Potem dodatkowa oczywiście kolagen działa na nasze zmarszczki, żeby je trochę uwypuklić i żeby nie były tak bardzo widoczne. Dobra, lecimy dalej, maska. Maska. Tutaj drugi raz pojawia się maska z Freemay Pink Collagen Mask. Czyli też troszkę mniejsza firma, pewnie wielu z Was nie słyszało, ale w Korei, jak widać, te maski są bardzo popularne. Tak,
Dobrze, to chyba już koniec. Chcielibyśmy, żeby ten film trwał wieczność, dlatego na tym momencie skończę, bo naprawdę jest tego pełno. Wszystkie informacje dostaniecie na dole w opisie. Do tego jeszcze całość tego rankingu po angielsku i po koreańsku możemy też dać. Jeżeli jesteście zainteresowani, na pewno nie raz jeszcze będziemy wspominać w naszych filmach tematycznych, na pewno zbliża się taki specjalny o kremach przeciwsłonecznych, więc na pewno tam o kremach przeciwsłonecznych wspomnimy z tego rankingu. Dobra, a teraz może podsumujmy tak szybko, o czym jest ten ranking, jakie wnioski wyciągamy właśnie z tego rankingu. Na pewno to, co jest ciekawe, to właśnie tutaj pojawia się bardzo dużo marek i trochę z wyższej półki cenowej, ze średniej półki cenowej i z niższej. Co, jeżeli patrzymy na przykład na ranking Olive, to ta półka cenowa po prostu to jest średnia półka cenowa, mniej więcej te same ceny. I czasami tam się przyciśnie jakiś droższy produkt albo troszkę tańszy, ale na przykład nie ma tych popularnych moim zdaniem marek, które są bardzo w Polsce, na przykład jak Holika właśnie, Natural Republic, które możecie kojarzyć także, więc jest tu sporo takich właśnie popularnych też za granicą marek. Tak, dokładnie. I jeszcze to, co jest ciekawe, jest tutaj bardzo dużo niszowych marek. Tak. Więc mamy bardzo popularne marki i takie marki, które są dość małe, co też jest fajne. Tak, bo naprawdę mamy wtedy ogromny wybór. Fajnym właśnie jest to, że już wspomnieliśmy wcześniej, że tutaj mamy po kategoriach, czyli po naszym rodzaju skóry, Tak. więc to jest naprawdę duży plus. Tak, więc jeżeli szukacie właśnie produktów z danej kategorii, nie chodzi Wam o serum jakiekolwiek, tylko po prostu o serum kojące, albo o serum nawilżające, albo o serum, nie wiem, właśnie takie bardziej slow aging, to tutaj możecie to sprawdzić od razu. Chciałybyśmy, żebyście traktowali ten filmik jako właśnie bardziej takie pokazanie produktów, bo niestety nie mamy czasu omawiać ich dogłębnie, więc jeżeli macie jakieś pytania o konkretne produkty, zostawiajcie je w komentarzach. My z chęcią albo będziemy na pewno ustawiać sobie w przyszłości filmy, gdzie byśmy chciały Wam, jeżeli będzie duże zainteresowanie danymi produktami, to może kiedyś po prostu zrobimy na nich temat film osobny, gdzie będziemy na spokojnie miały czas, żeby je przetestować i na pewno dać Wam większą ilość wiedzy na ich temat. Tego czasu zapraszamy do subskrypcji kanału, polajkowania filmu i Komentarz, zostawiajcie komentarze. dziękujemy Wam bardzo, do usłyszenia i pa! Do zobaczenia! Dobra.